Witam bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Tomczyk. Jesteśmy tuż przed wczesno-średniowiecznym grodziskiem w Tumie. Czas rozpocząć kolejną porcję naszych eksploracji. Grodzisko w Tumie ze względu na swój kształt osobliwy, dość tajemniczy, zawsze kojarzyło się z czymś starodawnym, starożytnym, nieznanym. Mówiło się kiedyś wręcz, że jest to tak zwana szwedzka góra, a przecież historia tego miejsca sięga dużo dalej w przeszłość. Na przełomie VIII i IX wieku plemiona przedpiastowskie, być może Wiślanie, być może Polanie, usypują tutaj wał ziemny, który to wał ziemny jest asekurowany zresztą przed wrogiem palami naostrzonymi, skierowanymi na zewnątrz. Szczyt właściwie świetności tego grodziska to jest połowa wieku XIII do połowy wieku XIV, kiedy to Łęczyca i Zamek Kazimierzowski przejmują prymat. W połowie XII wieku kolegiata już praktycznie stoi. W 1138 roku umiera Bolesław Krzywousty, 6 lat później jego żona Salomea. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi prowadzi tutaj badania w latach 2009-2011. Między innymi znajdują wówczas bardzo tajemniczo wyglądający pierścień z łacińską inskrypcją, którą moglibyśmy przetłumaczyć: obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje Feniks. Archeolodzy odnajdują też bardzo ważną rzecz. Przejście bramne, czyli wiemy, że brama do grodu, wejście było właśnie w tym miejscu. Dodatkowo jeszcze wał ziemny był oblicowany kamieniem, a wokół bramy stawiano prawdopodobnie tego typu zaostrzone pale palisady. Prace archeologiczne na Grodzisku Tumskim prowadzone były już po II wojnie światowej w latach 1948-1956. Na wschód od Grodziska ustalono wówczas, że były tam jakieś ślady mniejszej palisady. Być może było to miejsce odosobnienia kultu pogańskiego. Największy w tym stylu obiekt w Polsce. Trójnawowa, sześcioprzęsłowa, filarowa bazylika emporowa, czyli kunszt kolegiaty w Tumie. W latach 1948-1958 pracami archeologiczno-konserwatorskimi dyrygował tutaj Jan Koszczyc-Witkiewicz. Kim był? Otóż bratem stryjecznym Witkacego. Pod nami, on to właśnie wtedy odkrył, są relikty dawnego opactwa benedyktyńskiego. 9 metrów szerokie, 24 metry długie. Na samym wschodzie tego założenia była oczywiście kaplica, potem kapitularz i refektarz. Rozebrano to na początku XII wieku i z kamienia polnego, z ostańców granitowych zbudowano pierwsze fragmenty murów tej oto kolegiaty. Co ciekawe, dochodzimy tutaj do apsydy zachodniej, w której zachował się fresk z wieku XII. Postać Chrystusa, Pantokratora i 4 ewangeliści. Naprawdę wielkiej klasy malowidło i niespotykany jak na tę skalę zabytek.
Absolutną perłą kolegiaty w Tumie jest ten oto portal z XII wieku, wykonany naprawdę bardzo sprawnym sztychem, być może któryś z rzemieślników z Moguncji. Portal romański, który w kapitelach pokazuje wiele zoomorficznych wyobrażeń. Są kozły, jest orzeł, jest walka gryfów z lwami, są bestiariusze i zwierzęta prosto z mitologii, no i oczywiście w głównym tympanonie Matka Boska z Chrystusem i aniołowie trzymający lilię i krzyż. Próżno szukać tego waloru zabytków w całym kraju. Jestem w miejscu niedostępnym dla turystów. Zszedłem z ostatniej kondygnacji, tam gdzie mamy to klasyczne triforium w wieży południowej kolegiaty w Tumie. Tutaj w roku 1939, we wrześniu, albo w wieży, która jest obok, był punkt obserwacyjny Wehrmachtu. Polska artyleria, aby wyeliminować ten punkt obserwacyjny, musiała się wstrzelić i niestety ucierpiały wieże. Jedna straciła hełm, a tu, gdzie stoimy, widać w archiwalnych materiałach, jak bardzo zniszczona była ta wieża. Założę się, że w 1245 roku, w grudniu, Benedykt Polak patrzył przez te oto tutaj biforia na zamarznięte, wylane pola Bzury. A gdzie on podróżował? Do serca Azji. 20 000 kilometrów, prawie 3 lata w tą i z powrotem. To było trochę tak, jakby udać się na terytorium wroga i prosić o litość. Jakbyśmy chcieli w tej chwili wejść w nurt Amazonki lub dopływów i przekonać piranie, aby przeszły na dietę wegańską. Czas pożegnać średniowieczne, nawet wczesnośredniowieczne zabytki Tumu, czyli kolegiatę i grodzisko, i ruszyć dalej.